zwykle jest to piękne miejsce, gdzie jest po prostu przez środek, można powiedzieć, łąki, jest droga rowerowo-piesza. Bardzo fajne miejsce, dużo drzew, dużo zieleni. Gdzieś tam sobie rzeczka płynie. No i właśnie. Zdarza się czasami tak, że po prostu ten teren zostaje zalany, totalnie zalany. No i zwykle jak przejeżdżałam rowerem, to nie miałam problemów. No czasami jak tam było za bardzo mokro, no to po prostu zakładałam sobie kalosze i nie było żadnego problemu. Przejeżdżałam rowerem w kaloszach i było super. Po prostu bawiłam się jak dziecko, taplając się w takiej trochę większej kałuży. Woda sobie pryskała, fajny odgłos. Witajcie, kochani. Tym krótkim filmikiem chciałam wprowadzić do kolejnego tematu, a raczej odcinka wodnych opowieści. Zaczynam troszeczkę ze swojej strony. Dobrze pamiętam, był to luty, no i co? Ciemno, strasznie ciemno, tylko 2 czy 3 latarnie oświetlające właśnie, powiedzmy, tą moją drogę, ten mój przejazd. No i no co, no poprzedniego dnia, czy tam 2 dni wcześniej byłam, widziałam, no przejeżdżałam, nie było żadnych problemów. Ale przecież jak jest tak ciemno, no to trudno ustalić, jaki poziom wysoki jest wody i czy ta woda jest łagodna, czy też nie, czy spokojna, czy wartki, nurt. No nic, jak to zwykle rano bywało, po prostu jechałam tym rowerem, no to jechałam, tak? Tym razem jadę, pedałuję, ale pedałuje mi się coraz trudniej. Oczywiście nie było nikogo, no bo po co mieliby tam ludzie chodzić, skoro jest tak zalana ścieżka. A ja oczywiście władowałam się w tą rzekę, no bo czemu by nie, tak? Skoro mi się już tyle razy udawało, no to tym razem też mi się uda. No i jadę, jest coraz trudniej. Prąd rzeki coraz silniejszy, a ja po prostu nie mogę pedałować. No i co? W połowie drogi musiałam niestety zeskoczyć z tego roweru. Jak zeskoczyłam, to się okazało, że poziom wody to sięgał mi grubo powyżej kolan. I jeszcze chodząc, po prostu brodząc w tej, można powiedzieć, zimnej, no bo no, lodowata to ona może nie była aż tak bardzo, była naprawdę zimna ta woda. Nurt był wartki, w związku z tym po prostu musiałam czym prędzej stamtąd się wydostać, co mi się oczywiście udało. Ale ku mojemu zaskoczeniu, po tej całej sytuacji nie byłam przeziębiona, nawet kataru nie miałam, nie byłam chora, nie było mi nic, kompletnie nic. No i się zastanawiałam, jak to jest możliwe, że czasami po prostu jadąc rowerem, wieje sobie wiatr, nawet niewielki, a ja już od razu rozkatarzona, w ogóle coś mi się dzieje. No i co? Teraz z perspektywy czasu już zdaję sobie sprawę, co jest tego efektem. Ponieważ w tym czasie właśnie trwało to około 1,5 tygodnia, zaczęłam praktykować zimne prysznice. Widzę te ogromne korzyści z brania tych prysznicy. Niestety, od razu się przyznaję, przerwałam kontynuowanie ich. Nie jest to łatwe, zwłaszcza dla zmarzluchów, ja jestem takim zmarzluchem i po prostu każdy zimny prysznic był nie lada wyczynem dla mnie. Z różnych przyczyn po prostu zrezygnowałam z tej praktyki, ale powiem szczerze, zastanawiam się nad wróceniem do tego. No i taka moja opowieść. No i właśnie, do czego zmierzam? Wim Hof jakby zainspirował mnie do tego, żeby po prostu zacząć próbować tych zimnych prysznicy. No i właśnie chciałam troszeczkę o nim opowiedzieć, ponieważ myślę, że jest bardzo ciekawa postać, kontrowersyjna. Wielu ludzi sceptycznie podchodzi do jego te metody i tego, co on w ogóle wyczynia. No ale właśnie, może pokrótce. Wim Hof jest Holendrem, obecnie już ma 63 lata. Jakby temat ekspozycji na zimno, no jakby studiuje już od 17 swojego roku życia, czyli od nastoletniego roku życia.
No i bada to, jak to zimno wpływa na niego no i doszedł już do takiego momentu, w którym postanowił swoją wiedzą i umiejętnościami dzielić się z innymi. Ponieważ jakby jego mottem jest to, że skoro jemu się udaje coś takiego osiągnąć, to jest to w stanie zrobić każdy. Takie ma założenie, no też bardzo ciekawe. W każdym razie Wim dokonał wielu dziwnych rzeczy, można wręcz powiedzieć. Niektórzy by powiedzieli, tutaj zaraz się burzyli, że no jak to, że wszystkie zasady łamie. W pewnym sensie, może tak też jest. W każdym razie w obecnym momencie już ma powyżej 20 różnych rekordów Guinnessa. Między innymi pływał pod lodem. Oczywiście bez żadnego odzienia, że tak powiem, tylko w samych shortach. Bez tlenu, też tylko na wdechu. Dodatkowo także próbował zdobyć Mount Everest w samych shortach, częściowo oczywiście na boso, częściowo w jakichś tam sandałach. Dopiero powyżej 6000 metrów musiał jakieś tam obuwie ubrać, żeby móc ułożyć raki. Ale cała trasa, całe wejście na Mount Everest skończyło się powyżej 7000 metrów, ponieważ odezwała mu się kontuzja stopy czy tam nogi, którą nabawił się wcześniej biegając po jakimś tam kole podbiegunowym, na boso oczywiście. Także to jest Wim. No ale co ciekawe, coraz więcej ludzi nauki, właśnie, czy bardzo dużo naukowców, dużo lekarzy bada, jak działa jego organizm w tych ekstremalnych, niskich temperaturach, jak on sobie z tym radzi i no, jest szereg naprawdę różnych wyników badań, także naprawdę można to sobie prześledzić, zobaczyć, jeżeli ktoś jest ciekawy, bardziej wnikliwie do tego podejść. W każdym razie chciałam powiedzieć o takim jego też dwóch wejściach, między innymi też na inne góry, na przykład na właśnie Kilimandżaro. No i co? I na tym Kilimandżaro wchodził najpierw z inną grupą 26 osób, ochotników, z czego weszło 24, ale warto zaznaczyć, że weszły też osoby, które między innymi miały stwardnienie rozsiane, reumatyzm, rak prostaty ktoś tam miał i jakieś tam jeszcze inne choroby i schorzenia. Także samo to, że ludzie tak chorzy potrafili razem z nim po prostu w krótkich spodenkach wejść na to Kilimandżaro przy temperaturze bodajże, właśnie, tam było minus około 15 stopni. No i dokonali tego wyczynu w 48 godzin. Wielu ludzi się burzy, że jak to tak i tak dalej. No bo jakby nie patrzeć, Wim przełamuje pewne schematy, wprowadził coś totalnie nowego i poprzez właśnie własną metodę jest w stanie przygotować też ludzi, którzy, co ciekawe, właśnie nie mieli żadnego przeszkolenia wspinaczkowego. Po prostu mieli to przeszkolenie jego, które bazowało na metodzie oddechowej i metodzie tej właśnie ekspozycji na zimno. W Finlandii z kolei przy temperaturze minus 16 stopni przebiegł maraton w powyżej 5 godzin 25 minut. Wim oczywiście w samych shortach, z gołą klatką piersiową. No i też, jak to zwykle Wima, bez przygotowania maratońskiego. To wszystko tylko jakby pokazuje, oczywiście tego jest dużo więcej, bo tam do tej księgi rekordów Guinnessa to też były takie rekordy, jak właśnie na przykład ekspozycja na zimno, czyli siedzenie jakby w takim zbiorniku z lodem, znaczy wody z lodem, od szyi totalnie w dół. I tam spędził prawie że 2 godziny. Jeden też z ciekawszych eksperymentów, które przeprowadzili naukowcy, pokazało, że po wszczyknięciu endotoksyny do organizmu właśnie Wima Hofa nie zaobserwowali praktycznie żadnych zmian, gdzie jest to substancja dosyć bardzo toksyczna i w tym momencie też brało udział około 18 osób, które od razu miały praktycznie po kilku minutach wszczyknięcia tej toksyny, od razu miały gorączkę, bóle głowy, no i różne tam inne symptomy się zaczęły pojawiać. Wim jest
Człowiekiem, który jest na tyle w stanie kontrolować jakby też nawet wytwarzanie ciepła przez swój organizm, że przy temperaturze właśnie około takiej niższej, 13-16 stopni, gdzie normalny, zwykły człowiek jest w stanie jakby ogrzać swoją temperaturę, taki młody człowiek, do 20%, no właśnie, do 20% jest w stanie jakby podnieść temperaturę ciała, żeby utrzymać jakby tą temperaturę ciała w stosunku do tego chłodnego, zewnętrznego otoczenia. Z kolei Wim jest w stanie 36% podnieść temperaturę ciała, albo nawet do 50%. Wim oczywiście eksponuje swoje ciało w bardzo ekstremalnych warunkach, ale nie musi być to konieczne. To znaczy nie trzeba od razu morsować. No i oczywiście też nawet nie powinno się od razu morsować, jeżeli by ktoś chciał spróbować, bo to jest niebezpieczne, tak? Chodzi o to, żeby się odpowiednio do tego przygotować, jeżeli ktoś chce już morsować, ale można tylko poprzestać na ekspozycji na zimno w takich, że tak powiem, kontrolowanych domowych warunkach. To znaczy robić właśnie te zimne prysznice. No i jeden z takich znajomych, że tak powiem, lekarzy z Amsterdamu, który właśnie był podczas warsztatów z Wimem, między innymi przeprowadził taki eksperyment, w którym to był 2015 rok, brało udział ponad 3000 ludzi i podzielił tych ludzi na 4 grupy. Pierwsza grupa były to osoby, które brały tylko i wyłącznie zwykłe, ciepłe prysznice. Druga grupa były to osoby, które brały zwykły prysznic ciepły i po nim robiły 30-sekundowy zimny prysznic. Trzecia grupa to były osoby, które po zwykłym prysznicu robiły 60-sekundowy zimny prysznic. No i ostatnia grupa, czwarta, to była grupa, która ten zimny prysznic miała przez 90 sekund. No i co ciekawe, rezultaty tych badań pokazały, że w zasadzie to nie ma znaczenia, jak długo trwał ten zimny prysznic, ale już zauważane było, że powyżej 30 sekund uaktywnia się właśnie ta tłuszczowa tkanka brunatna. Istnieją 2 rodzaje tkanki tłuszczowej, biała i brunatna. Pierwsza służy głównie do magazynowania energii, stanowi rezerwę składników odżywczych. Ulokowana jest tuż pod skórą i pełni rolę izolacyjną. Chroni przy tym narządy wewnętrzne i zapobiega ich przemieszczaniu się. Głównym zadaniem tej drugiej, brunatnej, jest ogrzewanie ciała poprzez spalanie kwasów tłuszczowych. Uwalnia ona energię w sposób bezpośredni, wytwarzając ciepło. I co ciekawe, dzieci po urodzeniu właśnie bardzo dużo mają tej brunatnej tkanki tłuszczowej, ale przez te 9 miesięcy, tak do 9 miesięcy mają jeszcze jej sporo, a po tych 9 miesiącach praktycznie z roku na rok tracą jej coraz więcej. I można powiedzieć, że współczesny zachodni człowiek już ma jej bardzo niewiele. Dlatego właśnie takie eksponowanie siebie na zimno powoduje, że jakby odbudowujemy sobie tą tkankę tłuszczową brunatną, jakby pobudzamy ją do działania i do tego, żeby jej było więcej i żeby nam pomagała. W ogóle te wyniki badań można zobaczyć sobie na stronie Ice Club. Te skutki tych ludzi, którzy brali udział w tym eksperymencie, już zaczynali dostrzegać rezultaty po 3-4 dniach brania takiego prysznica. No i to między innymi także dało mi odpowiedź na to, dlaczego takie moje krótkie, że tak powiem, praktykowanie zimnych prysznicy dało mi takie efekty, że tak powiem, w dość szybkim tempie. Także mam tutaj naukowe potwierdzenie, że tak to działa. Korzyści z zimnych prysznicy. Eksponowania się na zimno. Silniejszy układ odpornościowy. Zwiększenie poziomu energii. Lepsze krążenie i elastyczne, zdrowe żyły. Usprawnienie naczyń krwionośnych. Żadnych zimnych dłoni i stóp. Zwiększony metabolizm. Łatwiej schudnąć. Naturalny blask na skórze twarzy i włosach. Zwiększenie odporności psychicznej. Lepsza sprawność fizyczna i szybszy powrót do zdrowia. Ponadto wspiera produkcję leukocytów, uaktywnia także brunatną tkankę tłuszczową, obniża poziom stresu, wzmaga uważność, wzmacnia siłę woli. Wim Hof stworzył swoją metodę
metoda Wima Hofa, to się nazywa w ogóle MWH. Stworzył swoją metodę opierając się jakby na takich 3 kluczowych etapach. Jest to oddychanie, jest to ekspozycja na zimno i zaangażowanie, czyli taka silna wola, jak on to określił. No i właśnie, on stworzył całą swoją metodę oddechową przez lata, badając różne buddyjskie metody właśnie oddechowe i tak dalej. I jakby bazując też na tym, stworzył własną metodę. No i ta metoda w ogóle jest dostępna online'owo, w sensie można wejść na jego stronę, można w internecie znaleźć i też jest darmowa. I on tłumaczy, w jaki sposób oddychać i w ogóle to, jak korzystnie wpływa odpowiedni oddech na organizm, to też jest jakby kolejna, jakby inny aspekt całej tej metody. Niektórzy też mówią, że działa trochę jak taka medytacja, czyli bardzo odciąża układ nerwowy, to znaczy w sensie uspokaja, relaksuje i pomaga jakby wyciszyć nasz umysł, żeby się zrelaksował właśnie, żeby przeszedł na takie trochę mniejsze obroty, na wyższe wibracje, ale mniejsze obroty, żeby nie myśleć tak dużo, intensywnie i dać mu trochę odsapnąć. Sama długo dosyć stosowałam, trochę przerwałam i wracałam. Co ciekawe, zauważyłam, że w ogóle tak, jak się ją na przykład stosuje regularnie, to faktycznie zwiększa się moment jakby takiego wydolności organizmu tej oddechowej, bo tam są takie momenty, gdzie trzeba jakby wstrzymać oddech. No i ilość tego wstrzymywanego oddechu, no to wiadomo, ona się zmienia. I w momencie, kiedy praktykujemy tą metodę oddechową dłużej, w sensie takim, że robimy to regularnie, właśnie, to jest ważne dosyć, że musi być to regularne, wtedy ta nasza wydajność organizmu naprawdę się zwiększa. I wystarczy 1 czy 2 dni przerwy i jakby ten proces zaczyna się cofać. No i właśnie, czyli mamy te oddechy, które pomagają jakby zniwelować stres, który następuje, który się pojawia podczas morsowania, czy właśnie wystawienia organizmu na ekstremalne zimno, czy no po prostu nawet zimne prysznice. No i o co też chodzi w ogóle właśnie? Wim zaznacza to za każdym razem, czy ludzie, którzy w ogóle praktykują jego metodę, też o tym mówią, że przede wszystkim nie można od razu się wrzucać do przerębla, wskakiwać do przerębla, tylko po prostu trzeba to robić z głową. Trzeba się do tego przygotować. No i między innymi właśnie Wim tłumaczy, że właśnie trzeba to robić powoli. Osoby, które w ogóle zaczynają, zwłaszcza zmarzluchy takie jak ja, muszą to robić stopniowo. I jeszcze dodatkowo sugeruję, żeby robić takie kąpiele stóp i dłoni w wodzie z lodem i trzymać do maksymalnie 2 minut. Jest to nieprzyjemne początkowo, ale po pewnym czasie dłonie czy stopy powinny zacząć się same ogrzewać i to jest naturalny proces, tak powinno się dziać. No ale jeżeli jesteśmy rozleniwieni w naszym zachodnim świecie i wszędzie mamy ciepełko, no to wiadomo, jest to różnie i ten organizm może początkowo mieć problemy z dotarciem do naszych naturalnych zasobów. Z takich ciekawych rzeczy to jeszcze chciałam powiedzieć, że Wim stworzył także w Przysiece, w Karkonoszach. No właśnie, stworzył takie swoje miejsce warsztatowe, gdzie prowadzi warsztaty metody właśnie oddechowej i tych zimnych prysznicy. No to w zasadzie tam już tak na całego to już nie są zimne prysznice, to już jest naprawdę ekspozycja na zimno, takiego morsowania. No i można do niego przyjeżdżać. Też doszukałam się informacji, że już teraz na przykład coraz więcej ludzi robi sobie u niego takie certyfikaty treningowe i nawet jest kilku Polaków, którzy w Polsce robią właśnie tą metodę jego. Bardzo to wszystko ciekawe.